Jak to mawiam? 80% sukcesu firmy, wybór rynku. W 80% wielkość firmy determinuje wybór rynku. Ale co poza tym? Czy sama konstatacja nam wystarczy? Nie. Jak w takim razie rozwijać firmę? Jak przeskoczyć z tych na przykład 100 000 do może nie od razu 100 milionów, ale na początek paru milionów? To, co widzicie przed sobą, to jest przyszłość w ogóle Akademii. Od was zależy, czy Akademia będzie się rozwijać. W jakim sensie? Jeżeli będę się nadal spotykał z taką postawą, że ja nie powiem innym przedsiębiorcom o Akademii, bo może moja konkurencja się dowie i mnie skopiuje i ja to chcę zachować dla siebie, no to Akademia skończy się za parę lat mniej więcej. Jak zakończą się abonamenty, raty dotychczasowych uczestników. Ja mam większe biznesy, które mogę robić niż to, ale to ma misję. To ma misję, w cudzysłowie, zbawiania polskiej przedsiębiorczości, doprowadzania do sytuacji, że wy uwalniacie swój czas, że spędzasz czas z rodziną, że nie pracujesz w weekendy, że jesteś ponad firmą, że firma nie wsysa twojego życia, że korzystasz z życia dzięki firmie, że twoi pracownicy są szczęśliwi pracując dla tej firmy. To jest nasza misja. Nie? Chcemy, żeby Polska była silna pod względem gospodarczym, żeby nie była krajem podwykonawców, gdzie jesteśmy zdolni jedynie do tego, żeby kopiować się nawzajem, walcząc o kruchy ze stołu korporacji, żebyśmy nie byli drugimi Chińczykami, którzy nie potrafią tworzyć własnych marek i zdobywać dużych marż i tworzyć międzynarodowych firm. Właśnie staramy się to zmienić, żeby Polska była też i na miarę Niemiec i Wielkiej Brytanii, gdzie w tej chwili jest swego rodzaju degrengolada. Mamy szansę ich prześcignąć. I do tego dążymy, starając się wdrożyć profesjonalne zarządzanie w polskich małych firmach. Bo to wy będziecie tworzyli te większe w przyszłości firmy. Każda duża firma zaczynała gdzieś kiedyś od zera. Nie wiem, czy na tej sali nie siedzi Elon Musk albo przyszły Steve Jobs. A nawet jeżeli nie taka osoba, to chociażby ktoś, kto zbuduje 50-milionową, 150-milionową firmę, która będzie działać na rynkach międzynarodowych. Przyczyni się do tego, że będzie eksport z Polski, a nie import z Chin do Polski na przykład, tak? W czym nie ma nic złego, tak? Ale rozumiecie ideę, nie? Więc żeby to osiągnąć, jeżeli będziecie dzielić się tym, co tutaj dostajecie, jeżeli powiesz znajomym przedsiębiorcom, tak, że to jest dobre miejsce, gdzie można rozwinąć swoją firmę, żeby się zainteresował, żeby zasubskrybował YouTube'a, zasubskrybował mój newsletter, zainteresował się po prostu, bo nie kupi może Akademii po jednej rozmowie z tobą, ale kropla drąży skałę. Zobaczy, że to, co mówię, ma jakiś sens dla niego. To jest przyszłość Akademii. W przyszłości Akademii będzie to system ekspercki, gdzie będziesz wybierać, jakie jest w tej chwili twoje wyzwanie. Czy chcesz uwolnić swój czas, bo ciężko pracujesz, cierpisz na brak czasu i nadmiar zadań, chcesz odzyskać czas dla siebie i rodziny, czy może brakuje ci do określenia celu, motywacji do pracy, sensu, chcesz wyklarować, do czego dążysz, na co masz ochotę, z jakich powodów i tak dalej. A może nie masz jasności, na czym strategicznie się skupić, gdzie jest najniżej wiszący owoc. Czujesz rozproszenie, czujesz brak kierunku. Albo może wiesz, że twoja firma działa jeszcze nieoptymalnie, chcesz zrozumieć i rozwiązać problemy, uzyskać porządek, uwolnić moce przerobowe. A może raczej twoim wyzwaniem jest to, że chcesz precyzyjnie zaplanować cele, strategie, taktyki, mierniki i robić egzekucję tej strategii, oddelegować zadania. A może twoim wyzwaniem jest to, że konkurencja robi rzeczy podobne, trudno się wyróżnić, nie ma możliwości podniesienia marży, a chcesz osiągnąć prymat rynkowy i trwałą przewagę konkurencyjną. W tej chwili Akademia to jest jeden spójny proces od A do Z, gdzie w tej chwili nowe nagrania wsadzone na początek oraz część usunięta, żeby nie rozpraszać, prowadzą przez to, że najpierw uwalniamy czas zwykle zapracowanego przedsiębiorcy, żeby w ogóle miał czas przerabiać ten program, a potem prowadzimy od przewagi operacyjnej, uwolnienia mocy przerobowych, uporządkowania działalności, krok po kroku, aż do wypracowania przewagi konkurencyjnej, stworzenia oferty nie do odrzucenia. To bardzo mało osób jeszcze robi. Ja będę ten moduł dopracowywać na pewno w przyszłości. Kto z was już ma ofertę nie do odrzucenia? Jest ciekawe.
jednostkowe osoby, nie? A kto z was uważa, że firma ma już przewagę operacyjną? Jestem ciekawy. Okej, nie mrawo, trochę więcej rąk. A część tutaj osób jest jeszcze spoza akademii. Więc tak jak powiedziałem, najpierw celem jest uniezależnienie operacyjnego działania firmy od przedsiębiorcy i to robimy poprzez co? Jak uwalniamy firmę od przedsiębiorcy? Ja mówię o tym, że zarządzanie to jest programowanie. Programista programuje kod w komputerze i ten kod, ten program wykonuje pewne polecenia. Coś jest na wejściu, coś jest na wyjściu. Ja nie jestem programistą i może nigdy nim nie zostałem i nie zostanę, bo chciałem programować coś większego niż komputerem. Biznes to jest programowanie rzeczywistości. Twoja firma programuje jakiś kawałek rzeczywistości, dostarczając produkty, usługi. Ty programujesz swój zespół, tworzysz kulturę organizacyjną. Na koniec dnia programujesz swoją firmę, stawiając w niej pewne zasady działania. Zarządzanie w skrócie sprowadza się do ustanawiania zasad, reguł. Z teorii zarządzania możemy powiedzieć, że to jest planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola. No ale co to jest? Planowanie to jest zaprogramowanie organizacji, żeby zrealizowała pewne zadania i cele. Organizowanie to jest zapewnienie, żeby było komu w ogóle to wykonywać, tak? Zapewnienie zasobów, żeby w ogóle było z czego zbudować tę organizację. Motywowanie to jest tym elementem stworzenia, tak, kultury organizacyjnej, żeby ludzie chcieli w ogóle wykonać plan. I kontrola jest elementem egzekucji. Tak? To jest to też wprowadzenie pewnych reguł, zasad zarządzania, zasad kontroli, żeby cyklicznie przybijać firmie piątkę i sprawdzać, czy strategia jest wdrażana. Z tego bierze się przychód i zysk. Z dostarczania produktu poprzez kanały dystrybucji do klienta. Więc to wszystko chcemy robić poprzez zatrudnianie, zlecanie, delegowanie, automatyzację, wycinanie, zamrażanie i koncentrację. Część rzeczy, które w tej chwili robi firma, należy w ogóle wyciąć, zamrozić. Jeżeli masz w firmie 10 projektów, o ile nie jesteś agencją interaktywną, to masz po prostu 10 zamówień w lejku, tak na to należy patrzeć. Ale jeżeli masz 10 projektów, na których jesteś w cudzysłowie skupiony i skoncentrowany, czy skoncentrowana, no to trzeba 7 zamrozić po prostu. 2 realizować i ten jeden gdzieś tam upchnąć jeszcze, nie? Wtedy dopiero rzeczy będą ruszać się do przodu. Drugi etap po tym, jak stworzymy stanowiska, zgrupujemy zadania, oddelegujemy te zadania, powstaną pewne zręby organizacji. To jest uzyskanie motywacji. Pracujemy na 4 motywacjach. Jakie są 4 motywacje, jakimi każdy z nas się kieruje? Większość z nas zna kij i marchewkę, dążenie i unikanie. Dążysz do milionów, unikasz bankructwa, dla przykładu. I to jest twoja motywacja. Ale to nie jest wszystko. Jeżeli myślisz o swoich pracownikach, to też nie możesz postawić kultury organizacyjnej takiej, że twoje zrozumienie motywacji właśnie kończy się na tych 2, nie? Że albo zwolnienie, albo masz premię. Głębsze zrozumienie motywacji pokazuje, że jest jeszcze motywacja nieegoistyczna, czyli taka, że coś dobrego robimy dla innych, altruistyczna. I mógłbyś pomyśleć, ja tak kiedyś myślałem, że ta altruistyczna to jest motywacja wewnętrzna, duchowa taka, nie? A to nie jest prawda. To też jest motywacja zewnętrzna. Chcę coś zrobić dobrego dla innych, czyli misja firmy. Firma powinna mieć misję, powinna mieć jakiś statut, jakiś cel istnienia, że robimy coś dobrego dla społeczności. Wtedy pracownicy czują się częścią czegoś większego. Chociażby to zbudowanie bazy na Marsie jest tego dobrym przykładem. Tak? Bo dla Ilona Muska to jest uratowanie ludzkości przed zagładą. On uważa, że w przyszłości Ziemia nie będzie nadawała się do zamieszkania. I 4. motywacja, najważniejsza, najpotężniejsza z nich wszystkich. Motywacja wewnętrzna, autoteliczna. To jest kiedy robię coś, bo lubię to robić i robiłbym to nawet za darmo. Ja bym pracował nad słuchawkami za darmo.
No, każdy z nas za darmo by oglądał seriale w telewizji, grał w gry komputerowe, używał jakichś rozrywek. Nie? Niektórzy zrobili z tego też biznes. Ale szukamy oczywiście czegoś takiego, co dla twojego pracownika, dla ciebie, nie? Czym chcesz się zajmować. Więc na przykład jak prowadzę swoich wspólników, czy prowadzę was, to proszę, żebyście zrobili listę zadań, którymi się zajmujecie i ocenili, co po prostu lubicie robić. Takie proste. I to samo z pracownikami. Nie? Jeżeli zatrudniasz ludzi, którzy lubią coś robić na to miejsce, gdzie trzeba to robić, no to oni kochają swoją pracę, o ile im się nie przeszkadza. To jest praca na 4 motywacjach. Do tego znacie narzędzie tworzenia konstytucji firmy, drzewo motywacji w Akademii, gdzie zadajemy sobie pytanie. I przypomnę to, bo to trzeba odświeżać. Jeżeli jesteś w Akademii, zrób to jeszcze raz. Wracaj do tego co roku. Jaki masz cel? Na przykład rozkręcić firmę do 10 milionów. Dobrze, ale dlaczego? Po co? To są w sumie 2 różne pytania. Dlaczego to jest od dołu? Tak? Co mnie motywuje teraz, żeby zrobić te 10 milionów? A po co? To jest co chcę osiągnąć przez te 10 milionów. I gdzieś na końcu, jak zadam kilka razy to pytanie, to kończymy z odpowiedzią typu szczęście, a samorealizacja, czy gdzieś kończymy na tych potrzebach wyższego rzędu, nie? Zapewnienie bezpieczeństwa będzie po drodze, ale też będą takie elementy właśnie związane z misją i wizją. Na przykład chcemy do tych 10 milionów, bo chcemy, żeby ta firma była, no nie wiem, liderem na przykład w danej dziedzinie w Polsce, żeby stworzyła fajne miejsca pracy dla ludzi, żeby prowadziła prace badawcze i odkrywała nowe technologie w swojej dziedzinie. Tak? Tego typu odpowiedzi tam będą. Dlatego szukamy rzeczy i tych egoistycznych, i tych altruistycznych w szczególności, nie? Tworząc misję i wizję poprzez narzędzie, do którego zachęcam, żebyście wrócili. Wąskie gardło modelu biznesowego, szybko przypomnę, że robimy w ten sposób, że rysujesz na kartce, w komputerze, jak chcesz, procesy, z których składa się twoja firma. Marketing to zbyt ogólne, bo marketing to jest kilka różnych procesów w jednym, nie? Ale to będzie sprzedaż, na przykład reklama online, pakowanie i wysyłka, wystawianie faktur, sprawdzanie przelewów. Tu już może wchodzę za bardzo w szczegóły. Ale na jakimś poziomie ogólności wypisujesz te piony, te funkcje, które są w firmie, konstytuujące pewne procesy i się okazuje, że jeden z nich podwoi twoją firmę. Tylko wtedy trzeba sobie zadać pytanie, czy jesteśmy w stanie bezpośrednio go podwoić. Najpierw staramy się go wyzyskać, a następnie patrzymy, który z pozostałych procesów wpływa na ten. Tak jak pamiętacie u mnie, na kanał dystrybucji wpływał proces reklamy. Już nie byłem w stanie jak bardziej powiększać dystrybucję. A następnie można było zduplikować tę dystrybucję poprzez wejście w inne rynki. Także zachęcam do powrotu do tego, żeby rozpocząć wąskie gardło modelu biznesowego, powrócić do tego. Ale pamiętajcie też, że wąskie gardła są na kilku różnych poziomach i o tym macie nowe nagranie w Akademii, zachęcające do wykonania nowych ćwiczeń. Jeżeli ktoś się dawno nie logował do Akademii, to wracajcie. I tam dowiadujecie się, że na przykład zupełnie czymś innym będzie wąskie gardło zespołu. Jednym z nich będziesz pewnie ty, ale pewnie będzie jeszcze jakiś pracownik, który najbardziej ogranicza, nie? I jeszcze pozostałe poziomy do sprawdzenia. Miesiąc 4 w Akademii w przyszłości to będzie drzewo problemów. Ponownie to, co teraz mówię, jest taką zachętą, żeby uwrażliwić się, że wracasz do firmy, widzisz, że coś nie działa i pierwszy taki odruch, nawet mój po tylu latach zajmowania się tą metodą, to jest, żeby bezpośrednio atakować problem, nie? Albo, że w ogóle go nie dostrzegam i odczuwam pewien dyskomfort, aż w końcu ten kolec tak mocno zakuje w tyłek, że dopiero wtedy budzę się, o kurczę, faktycznie trzeba to przeanalizować. A tu powinien być taki proaktywny proces, że co tydzień czy co miesiąc robisz sobie rachunek sumienia, co w mojej firmie nie działa, co nie działa tak, jakbym chciał. I zapisujesz to językiem faktów, tak? Na przykład pracownicy są mniej zaangażowani niż bym chciał, niż bym sobie wyobrażał. Jak robimy drzewo problemów? Dlaczego? Dlaczego? Jakie są przyczyny? Wróć do tego narzędzia.
Rób to cyklicznie, rób to regularnie, bo akademia to nie jest proces jednorazowego podwojenia firmy, tylko prezentujemy tutaj proces ciągłego doskonalenia. Następnie oczywiście dochodzimy do źródłowych przyczyn tych problemów, znajdujemy pierwsze rozwiązania i dochodzimy do diagramu decyzji czy drzewa dylematu menedżerskiego, drzewa konfliktów. Różne na to nazwy, jeszcze staram się wybrać tę najlepszą. I kolejna taka prośba, nie? O to, żebyśmy wszyscy starali się wyrobić sobie taki nawyk, ja też nad tym cały czas pracuję, że nie wiem, jaką decyzję podjąć, albo przychodzi do mnie wspólnik i mówi, że nie wie, co zrobić. I coraz częściej łapię się na tym, że wpadam na ten pomysł, kurczę, nie wiemy, to rozwiążmy diagram konfliktu. Nawet w opcji uproszczonej. Która, nie wiem, czy kamera mnie widzi, która może wyglądać tak, przypomnę, bo to było gdzieś chyba zahachmęcone w jakiejś telekonferencji w Akademii, nie każdy z was o tym wie, czyli mamy tak, robisz sobie tabelkę stanowiska i wypisujesz jedną opcję, drugą opcję. Możesz to zrobić w Excelu, w Wordzie, jak zechcesz, albo na flipcharcie, albo na kartce A4. No i tutaj, nie wiem, zatrudnić pracownika, nie zatrudniać pracownika. Na przykład, tak? Albo wejść w spółkę, nie wchodzić w spółkę. Sprzedać firmę, nie sprzedawać firmy. Zatrudnić mniej doświadczonego, bardziej doświadczonego. Zatrudnić Basię, zatrudnić Kasię. Nie? Wszystkie decyzje, które mamy do podjęcia. Można przez to przechodzić. Za stanowiskiem stoi co? Kto mi powie? Na P? Potrzeby. Zobaczcie, jak się to pięknie spina z NVC również. I na końcu mamy wspólny cel. Cel tych dwóch potrzeb. Na przykład zatrudnić Kasię, żeby rozwinąć firmę, nie zatrudniać Kasi, żeby zaoszczędzić pieniądze. Jedno i drugie służy najczęściej do czegoś ogólnego, tak? Co nazywamy na przykład wyższy zysk. Rozwinąć firmę, żeby wyższy zysk, zaoszczędzić pieniądze, żeby wyższy zysk. Co stoi pomiędzy potrzebami a stanowiskiem? Uczestnicy Akademii, halo. Przekonania, założenia, tak? Ja wolę określenie założenia, ale tak, przekonania też można tak to nazwać, chociaż jest to bardziej już specyficzne. Również między potrzebami a celem stoją założenia. I w wersji najprostszej, żeby rozwiązać konflikt, to ewentualnie wyciachasz to, bo tu najczęściej są rzeczy bardziej ogólne i przynajmniej robisz tę górną połowę. Ok? I w przeciągu 15 minut, jak się zepniecie, to macie podjętą decyzję, a czasami z takimi decyzjami chodzimy miesiącami i nic nie robimy, bo jesteśmy sparaliżowani, bo nie wiemy, co zrobić. A kluczem jest jeszcze to, żeby mieć świadomość, że tak się dzieje, żeby mieć świadomość, że masz takie decyzje w zawieszeniu. Bo ja też w tej chwili chodzę i dopiero jak do was mówię, to sobie uświadamiam, że mam jeszcze ze 2 decyzje, które mógłbym w ten sposób rozpisać, których nie podejmuję od 2 lat. Związane z rozwojem firmy, nie? Tak to działa. Więc ten mój wykład jest taki uwrażliwiający na to. W tym momencie tworzymy drzewo rozwiązań, bo już mamy rozwiązania stąd oraz te, które od razu nam przyjdą na drzewo problemów. Tworzymy drzewo rozwiązań. Tworzymy na tej podstawie drzewo przyszłości. To jest narzędzie, którego do tej pory nie omawiałem w Akademii, ale dogram o tym. Do tej pory myślałem, że wam to skrócę, tę przyjemność. Na podstawie drzewa przyszłości powstaje drzewo wymagań, prerequisite tree, a na tej podstawie to już jest pierwszy krok, pierwsze tak naprawdę drzewo strategii, jakie firma powinna posiadać. I tym samym na podstawie bieżącej sytuacji firmy, nie w oderwaniu od rzeczywistości, powstaje pierwsza strategia. Ale to nie jest jedyna strategia, bo druga strategia też może powstawać w oparciu o ten cel, który stawiamy. Na przykład chcemy do 10 milionów. Jakie są wymagania, żeby dojść do 10 milionów? Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Jakie są wymagania, żeby spełnić pierwsze wymaganie? Na przykład niech to będzie wymaganie, musimy mieć silny produkt, na który będzie popyt rynkowy. To co musimy zrobić, żeby mieć silny produkt, na który będzie popyt? Nie? W ten sposób powstaje drugie drzewo strategii. Potem cała sztuka będzie polegała na tym, żeby zunifikować jedno i drugie. Powstaje wtedy jedna spójna strategia. I coś, co w tej chwili w Akademii jest jeszcze trochę słabo poruszone, przyznam,
to jest to, że ja was zostawiam z tą strategią, licząc na to, że wy ją wdrożycie, a tak naprawdę na drzewku ciężko jest pracować na tym diagramie. Ten diagram nie nadaje się do wdrażania strategii. Swego czasu w Akademii były nagrania o planowaniu projektów, ale to z kolei oceniliście jako trochę zbyt skomplikowane i od tego odszedłem. Nie wiem, część chyba przeniosłem do bonusów, część w ogóle zamknąłem. I w tej chwili no, musicie wpaść na to, żeby z tego drzewa strategii przepisywać sobie rzeczy do kalendarza, delegować. Natomiast no, jedno narzędzie, które mogę od razu sprzedać patent, egzekucja strategii spółek, checklista, cotygodniowa kontrola. I mamy obszar i osobę odpowiedzialną. Na przykład obszar promocja, reklama, komunikacja, PR i sprzedaż. I przykładowo, no żeby firma się rozwinęła, musi mieć wiele różnych kanałów komunikacji, to są kanały dystrybucji też nasze. Więc konstatacja była taka, że budowaliśmy zawsze się w oparciu o listy mailingowe, a przecież wypadałoby ten komunikat zduplikować wszędzie. Tak? Jeżeli coś idzie na listę, jeżeli publikujemy jakiś artykuł albo wystawiamy film, to powinien też iść na listę w Messengerze. Tutaj taki pro tip do właścicieli list mailingowych. W tej chwili się buduje listy messengerowe, które mają 97% open rate i dochodzące do 40% click-through rate. To jest niesamowite. Nie? Także warto budować jednocześnie Messengera. Wstawiamy na grupę na Facebooku i fanpage. Kolejny pro tip. Grupy na Facebooku w tym roku i przez jakiś czas będą przez Facebooka bardzo mocno promowane. Jak wysyłamy coś na fanpage'a, to wiecie, że to nie dochodzi do ludzi. Facebook oczekuje, że będziemy płacili za promocję posta. Natomiast grupy, co stoi na przeszkodzie, żebyś założył grupę dla swojej firmy, a nie fanpage? Nic. Nie? I możesz reklamować, promować grupę. A grupy są promowane przez Facebooka z kolei. Czyli tworzysz społeczność wokół firmy od razu. Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit, na bloga, Steemit, Wordmasters, jak różne kanały i wszędzie wysyłamy, żeby budować te kanały. I oczywiście dalej lecimy, tak? Na przykład działa reklama na Facebooku, zaraportowano wyniki. Co tydzień sprawdzamy, czy to się dzieje, czy to jest rzeczywistość. Tak, nie. W firmie jednej, drugiej, trzeciej. I czego brakuje, żeby to uruchomić? Także to jest właśnie kontrola egzekucji procesów. A kontrola egzekucji zadań będzie polegała na tym, że te zadania ze strategii po prostu przepiszesz do drugiej zakładki w skoroszycie Excela obok tej. Tak? Jedna zakładka nazywa się procesy, to jest to. Druga zakładka się będzie nazywała zadania i tam poszczególne zadania będą miały przypisane, kto się tym zajmuje. Dana osoba ma mieć obowiązek wpisać to sobie w kalendarz. Następnie poprzez Google Docs, przez Google Kalendar, najlepiej jakbyś miał dostęp do kalendarzy swoich pracowników. I widzisz, co mają na dany dzień zaplanowane. Wtedy nawet organizacja wirtualna się spina. Nie? I znowu, co tydzień odpytujemy, jaki jest status, które zadania są zrobione, które nie zrobione. I docelowo ty masz nie mieć nic do roboty w firmie, w miarę możliwości. Dochodzimy do ciągłego doskonalenia. W tym momencie mamy firmę doskonale zorganizowaną, gdzie ludzie robią, co do nich należy, gdzie jest opracowana strategia, jest ona realizowana, firma ma fundament misji i wizji i trzeba przetłumaczyć następnie tę doskonałość operacyjną na korzyści dla klienta. Trzeba zmienić model biznesowy, zmienić reguły gry na rynku. Część z was ma oferty nie do odrzucenia, które nie są ofertami nie do odrzucenia, nie są rewolucyjne. Samo to, że RODO jest spakietowane, to jeszcze nie jest oferta nie do odrzucenia na przykład, nie? To, że jest gwarancja rezultatów, to może być oferta nie do odrzucenia, ale trzeba iść jeszcze dalej. Trzeba iść w ogóle w przeprojektowanie reguł gry. To powinno zmienić model biznesowy firmy. I zastanawiam się, może nawet nie trzeba wynajdywać Ameryki. To, że my na przykład uczymy inwestycji, a otwieramy fundusz inwestycyjny, chociaż nie jest przełomowym rozwiązaniem w sensu stricte, bo są inne fundusze, to jako unikalny produkt, tak, jedyny fundusz na przykład w Polsce, czy dostępny dla polskich inwestorów, który inwestuje w kryptowaluty, już jest jakąś ofertą nie do odrzucenia, nie? Może być przynajmniej. Więc trzeba przedefiniować produkt. Po zrobieniu rekonesansu, czyli po zbadaniu potrzeb klientów, zobaczeniu, jaki oni mają konflikt, należy zrobić rozwiązanie drzewa dylematu menedżerskiego, ale dla klienta. I bardzo ważne, twoim klientem nie musi być ten detaliczny klient. Być może jesteś producentem kotłów, wiem, że ty nie jesteś, ale mógłbyś być i twoim klientem będą dystrybutorzy tych kotłów.
Ty go nazywasz dzisiaj kontrahentem albo dystrybutorem, ale to jest de facto ten klient, dla którego chcesz zrobić ofertę nie do odrzucenia. Więc jeżeli produkujesz wodę mineralną i mówisz, Piotrze, no ale co ja mogę zrobić z wodą, żeby to była oferta nie do odrzucenia? No to jest woda, nie? Nic nie zrobię. No to jest właśnie to myślenie, nie? Trzeba zrobić ofertę nie do odrzucenia, ale dla kanałów dystrybucji. I robimy to poprzez zidentyfikowanie ich źródłowych konfliktów, rozwiązanie ich, wychodzi z tego trzecie wyjście. Trzecie wyjście powinno być ofertą nie do odrzucenia. Nawet w słuchawkach mi się to udało zrobić, słuchajcie. Zrobimy też taką ofertę. I teraz tak, na przykładzie słuchawek mogę powiedzieć, nie zdradzę wam, co jest tą ofertą, ale ona może być wieloaspektowa. Nie? To może być słuchawka jako usługa, na przykład w naszym przypadku, z rozwiązaniami technicznymi, które rozwiążą problemy dotychczas istniejące na rynku, czyli innowacyjny też technicznie. I to będzie kilka różnych rzeczy. Z jednej strony związane z finansowaniem, z pricingiem produktu, tak, czy w ogóle zmieniacie sposób, w jaki klient płaci za produkt. Rozliczacie się z dołu, z góry, prowizyjnie, nie wiem, whatever, albo abonamentowo, ratalnie. Jest szerokie spektrum rozwiązań. I jednocześnie zmieniamy percepcję produktu. Dla przykładu, na przykładzie różnego rodzaju fizjoterapeutów, konsultantów. Konsultowałem kobietę, która jest fizjoterapeutą i potrafi z wstydliwym kobiecym problemem rozprawić się w ciągu 2 spotkań, 2, 3, 4 spotkań. Coś, co wiem z rozmów z różnymi osobami, że jest to problem, z którym kobieta chodzi całe życie. Tak? Są operacje na to robione, które się nie powodzą. Problem na całe życie. Poporodowe różne sprawy. Domyślacie się. 2 spotkania. Wydawałoby się, że czarna magia, gdyby nie to, że ta osoba jest mega głęboko wierząca i koszerna. Nie? I mówię jej, słuchaj, ile kobieta byłaby w stanie zapłacić za rozwiązanie tak intymnego problemu? W pewnym sensie każde pieniądze. Tak? To jest taki dyskomfort życiowy. A gdyby przejść z rozliczenia 100 zł za wizytę, czy 150, udało mi się ją przekonać do tego, żeby podnieść stawki. Ale mogłaby spokojnie przejść na rozliczenia za rozwiązanie problemu. To jest najprostszy przykład oferty nie do odrzucenia. Rozliczamy się za rozwiązanie, a nie za to, co się utarło w branży, czyli na przykład stawki godzinowe. W ogóle stawki godzinowe to jest największe nieporozumienie wszechczasów, może tak powiem. Nie? Tego nie powinno być w żadnej branży praktycznie. Dochodzimy do mafijnej oferty. Tworzymy drzewo rzeczywistości dla rynku i branży. Poprzez rozwiązanie tego konfliktu powinniśmy mieć drzewo problemów naszych klientów czy kontrahentów. I tak samo jak robiliśmy wcześniej dla firmy, zrób porządnie dla swojego klienta. Jest to większe drzewo, trudniejsze, może zająć więcej czasu, ale jeżeli tego nie zrobisz, to twoja firma poza tym, że uwolniła ci czas, nie urośnie kilka razy. To jest element niezbędny, żeby firma urosła kilka razy, żeby zaorała konkurencję. Marzy mi się, żebyście do tego miejsca doszli w Akademii. Wiem, że jest to jeszcze przed nami. Sprawdzamy Ondo poprzez drzewo przyszłości. Sprawdzamy reakcję klientów na Ondo poprzez test rynkowy. To jest też coś, czego w tej chwili nie ma w Akademii, ale sprzedaję od razu patent, krótko. Jak zrobisz ofertę nie do odrzucenia, to jest to coś tak nowego, tak różnego, tak? Tak jak ten mój ulubiony przykład iTunes. Do tej pory sprzedawaliśmy płyty CD dla sklepów, a teraz wystawiamy MP3 na platformie internetowej i sprzedajemy iPody, nie? Coś zupełnie innego, inny proces sprzedaży, inni klienci, inny kanał dystrybucji. I trzeba to przetestować. Zobaczyć, jak ludzie na to reagują i ewentualnie wprowadzić poprawki, gdzie się nie pomyliliśmy. I tutaj też ostrzegam w drugą stronę, tak, że często się okaże, że klienci tego nie kupują. I mamy tendencję do winienia metod. Na przykład reklama w radio nie działa, albo reklama mailingowa nie działa, newsletter to nie dla nas. To nie tak. To nie radio nie działa, tylko ty nie wiesz, jak zrobić reklamę w radio, która zadziała. To nie reklama na Facebooku nie działa, tylko ty nie wiesz, jak zrobić reklamę i lejek sprzedaży pod Facebooka. Nie? Myśl tymi kategoriami. Szukaj ludzi, którzy są lepsi w danej metodzie od ciebie. Zatrudniaj konsultantów, płać 1000 zł za godzinę, żeby ktoś przyszedł, spojrzał na to, co robicie i powiedział wam, jak to zrobić inaczej. Warto.
ten sposób postępuje wielomilionowa firma. Na pewnym etapie nie będzie ci się opłacało przechodzić przez szkolenie na przykład z reklamy na Facebooku, tylko będzie ci się opłacało posadzić 2 pracowników, którzy przejdą przez szkolenie z reklamy na Facebooku, a następnie będziesz im zatrudniać co tydzień, co miesiąc konsultantów, którzy będą sprawdzali ich reklamy i wprowadzali ich grę na wyższy poziom. Jesteśmy w miejscu, w którym sprawdziłeś, że twoja oferta nie do odrzucenia działa. Jest jakieś ssanie, jest branie. Będzie to wymagało przeprojektowania procesu sprzedaży. Będziesz sprzedawał w inny sposób niż dzisiaj. Reinżyniering procesu sprzedaży, postawienie tego procesu od nowa. Może dzisiaj nawet tego procesu nie masz tak dobrze ustrukturyzowanego. Będzie on powtarzalny, duplikowalny, przewidywalny i to jest to miejsce, w którym firma staje się inwestowalna, w którym ma unikalną przewagę konkurencyjną, potrafi dotrzeć do klienta i w przewidywalny sposób sprzedać. Twoim jedynym ograniczeniem wtedy staje się kapitał na reklamę i dystrybucję. Wtedy inwestor patrzy na taką firmę, jakby nie ma wątpliwości, że to jest dobra firma do zainwestowania. Wtedy ty sobie myślisz, czy chcesz, żeby ktoś zainwestował. Nie? I wolisz na przykład, żeby nie inwestował, wolisz sam zainwestować, bo jest to tak dobra inwestycja. Zadaj sobie pytanie, czy jeżeli miałabyś 1 000 000 złotych, to czy realnie tak na chłodno patrząc, wychodząc trochę spoza swojej firmy i patrząc na nią jako na organizm, czy zainwestowałabyś ten 1 000 000 złotych w swoją firmę? A jeżeli tak, to czy wiedziałbyś, na co wydać te pieniądze? W tym miejscu wiemy, na co wydać te pieniądze, wiemy, co robimy. Nie? Oczywiście aktualizujemy cały czas drzewo strategii. Drzewo strategii powinno zainkorporować wdrożenie oferty nie do odrzucenia. Tak? Drzewo strategii jest takim narzędziem, które spina wszystkie pozostałe, takie centrum zarządzania. I coś bardzo ważnego, wracamy do początku. Jeżeli zatrzymałeś się w akademii w pewnym miejscu, jeździsz już na wakacje, cieszysz się życiem, jest fajnie, tak? Uzasadnione uśmiechy, co po niektórych uczestników, którzy odnoszą sukcesy, to najgorsze, co można zrobić, i to powtarzam na każdym zlocie uczestników, to jest usiąść na laurach. Nie poprzestań na tym, że twoja firma robi 2,5 miliona, żyje ci się wygodnie, masz wszystkie dobra materialne, bo tak jak mówię, branże się konsolidują, to się może za 10 lat skończyć, biznesy się kończą, rynek się kończy. I celem nie jest dojście do miejsca, gdzie masz dom, samochód, komfort, paru pracowników, którzy wszystko ogarniają i że się to kręci. Celem jest dojście do miejsca, gdzie ta firma rozwija się już bez ciebie, bo są ludzie, których tak wdrożyłeś jako lider, że ta firma jest ich, że oni nad nią pracują, że oni ją rozwijają i że ona dąży do prymatu rynkowego, do stania się realnym takim liderem rynku i że ona może ciebie przeżyć. Tak? Że ona będzie zapamiętana, że kiedyś wybuduje może muzeum, gdzie będzie powiedziane, że ty tę firmę założyłeś. Chcemy tworzyć trwałe byty, trwałe organizacje. Po to tu jesteśmy. Osoby, które nie mają takiego marzenia, nie przychodzą do akademii. Łatwo jest zarabiać pieniądze na inne sposoby. Nie? A my chcemy zrobić coś trwałego. Dlatego ciągłe doskonalenie. Program akademii należy co 2 lata powtórzyć. Trzeba to wszystko przejść jeszcze raz. Okay? To jest cały proces doskonalenia firmy. Od przewagi operacyjnej w twoim miejscu, do przewagi operacyjnej w całej firmie, do przewagi konkurencyjnej, następnie do ciągłej odnowy i powtarzania tego. Także tworzysz kolejne przewagi konkurencyjne, być może kolejne biznesy, kolejne rynki. To jest złoty gral biznesu. Nie wynaleziono i nikt nie wynajdzie czegoś mądrzejszego niż to, bo to z systemowego punktu widzenia to jest wszystko, co robi biznes. Wszelkie inne metody typu TQM, Kaizen, Lean Management, strategia błękitnego oceanu, purpurowe, fioletowe czy różowe organizacje, to wszystko to są tylko szczegółowe zastosowania tego, o czym teraz powiedziałem. Strategia błękitnego oceanu to jest jedna z metod wypracowania oferty nie do odrzucenia. Nasza metoda jest bardziej przewidywalna. Strategia błękitnego oceanu można dodatkowo zastosować jako uzupełnienie. TQM, Kaizen, Lean
Metody wypracowywania przewagi operacyjnej. Gorsze od tego, ponieważ my się skupiamy na wąskim gardle, a one skupiają się na rozwoju całej organizacji jednocześnie, czyli na rozwijaniu jednocześnie tego, co nie jest wąskim gardłem. Ma to jakiś sens? Też skupienie się tylko na wąskim gardle i w ogóle pominięcie całej reszty też nie jest dobre, nie? Gdzieś prawda leży po środku. Ale to też jest to. Te metody też wpisują się w ten proces. Jakąkolwiek metodę mi dacie, purpurowa organizacja, metoda kształtowania kultury organizacyjnej w firmie opierająca się na założeniu, że tworzymy płaską strukturę, gdzie ludzie są upełnomacniani. Uczymy was tego też częściowo w akademii, nie nazywając tego w ten sposób. Zresztą też nie dla każdej firmy jest to metoda. Wyróżnia się tam bodajże, Jacek by powiedział, 4 metody, tak? I dobra, pokłócimy się na przerwie. Turkusowe, tak? Nie purpurowe, no różowe. Ja się śmieję, tak? Ja będę nazywał, że różowe. To jest tylko element wypracowania przewagi operacyjnej, podczas gdy zespół zasad dotyczących różowych i turkusowych organizacji to jest co? To jest efekt przykładowo rozwiązania drzewa problemu dla twojej firmy. I mogłoby się okazać, że część rozwiązań turkusowych powinieneś wdrożyć, a część nie, bo nie są dopasowane do twojego stylu zarządzania. I tu jesteśmy mądrzejsi, że to, co my robimy i to, czego uczę w akademii, to jest dawanie tej wędki, a nie ryby. Że dostajesz narzędzia takie, że sobie zrobisz turkusowo-różowy system zarządzania organizacyjnego, który będzie idealnie dopasowany do twojej osobowości, do ludzi, których zatrudniasz i do tego, w jakiej branży działasz. Bo może w twojej branży turkus nie zadziałać. Albo z swoim stylem, z twoją osobowością, nie? To jest ta przewaga, którą mamy. Nie wdrażamy bezmyślnie metod, o których czytamy w internecie, tylko tworzymy własny system zarządzania pod swoje potrzeby. Tak jak platforma Akademii, jako system informatyczny jest nasza, jest unikalna, jest pod nasz produkt i opanowuje nasze procesy i zrobienie tego na sklepie internetowym jakimś innym byłoby niemożliwe. I kazałoby nam się wycofać po pół roku z tego sklepu i wrócić do robienia tego pod własne potrzeby. A dopiero kiedy robisz system, jakikolwiek pod własne potrzeby, czy to będzie system informatyczny, czy system zarządzania, czy system, który tworzy twoją ofertę, bo oferta jest systemem, dopiero kiedy tworzysz to pod własne potrzeby, wtedy masz przewagę konkurencyjną, wtedy jesteś niekopiowalny przez konkurencję. Wtedy konkurencja w ogóle nie wie, co ty robisz, nie rozumie tego, nie jest w stanie tego powielić. Tego serdecznie wam życzę. Przypominam, że dla tych z was, którzy nie są w Akademii, to jeszcze można porozmawiać z Darkiem, z Łukaszem, bo Sylwia już pojechała. Dziękuję wam za ten zlot. Jestem bardzo wdzięczny. Jadę w tej chwili do Gdyni na szkolenie nomen omen właśnie z reklamy, ale po to jadę, żeby jako menedżer skutecznie zarządzać naszym zespołem do spraw reklamy. Bardzo się cieszę, że w tak licznej grupie 80 osób zjawiliście się tutaj. Jestem wdzięczny za wasze uczestnictwo w Akademii, ale przede wszystkim błogosławię. Niech wasze firmy się rozwijają. Niech twoja firma stanie się liderem w swojej branży. Niech twoja firma daje ci poczucie spełnienia, wolności osobistej. Niech będzie błogosławieństwem dla twojej rodziny. Niech twoja firma będzie błogosławieństwem dla twoich pracowników, żeby realizowali się, byli szczęśliwi, że pracują właśnie pod takim szefem i w takiej firmie. Niech twoi dostawcy będą dumni z tego, że pracują z tak wspaniale zarządzaną firmą, która zupełnie inaczej pracuje niż ci wszyscy inni, która uczciwie ich traktuje, która nawet pomaga im się rozwinąć, bo kiedy oni się rozwijają, to lepiej mogą świadczyć usługi dla ciebie. Życzę ci tego, żeby twoja firma przeżyła nawet ciebie, żeby była może nie pomnikiem spiżowym, bo to za duże słowo, to jest zbyt pyszne, ale żeby była twoją spuścizną. Niech ta firma powstanie dzięki tobie, niech będzie drzewem, tak, którego nasionko zasadziłeś może rok temu, może 10 lat temu, a w przyszłości będzie drzewem, które będzie dawać owoce licznym ptakom, zwierzętom, które będzie dawać schronienie wielu stworzeniom, które będzie elementem większego, wspaniałego ekosystemu w naszym kraju i na całym świecie. Dziękuję serdecznie.